Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Mercedesa S560 w wersji przedłużonej Long. Kilka miesięcy temu Mercedes odświeżył swoją największą limuzynę. Zmiany wizualne były kosmetyczne. Przemodelowano zderzaki, nieco odświeżono grill oraz zastosowano nowe reflektory. Nowe światła to największa nowość, bowiem z przodu są one teraz w technologii Multi-Beam LED, gdzie każda z diod zamontowanych w kloszu jest niezależna i potrafi świecić na inny punkt. W nocy robi to wrażenie, gdzie samochód śledzi nadjeżdżający samochód z naprzeciwka i doświetla wszystko wkoło niego, jednocześnie nie oślepiając kierowcy. Zresztą Mercedes podczas prezentacji tej technologii pokazał, że soczewki potrafią na przykład zrobić napis lub wyświetlić logo Mercedesa. Nieźle. Wraz z liftingiem Mercedesa klasy S zmieniły się silniki oraz oznaczenia. Testowany przeze mnie samochód ma oznaczenie S560, które nie było obecne w Mercedesie od 1991 roku, kiedy to z taśm produkcyjnych zjechała ostatnia klasa S generacji W126, oferująca silnik S560 SE. Wtedy było to 5,5-litrowe wolnossące V8 generujące nawet 300 koni i pozwalające rozpędzić się do pierwszej setki w czasie 6,9 sekund. Obecny, testowany przeze mnie model ma pod maską również V8, jednak 4-litrowe, które jest wspomagane dwoma turbinami i generuje niebywałe 469 koni i 700 Nm. Co ciekawe, ten sam silnik występuje również w odmianie S63 AMG, z tą różnicą, że tam moc jest znacznie większa, bowiem auto ma 612 koni i 850 Nm. Gdyby to było dla kogoś jeszcze mało, to na szczycie silników jest S65 AMG z 6-litrową V12 pod maską generującą 630 koni. Co ciekawe, pomimo że S65 AMG jest najmocniejszą S-klasą, nie jest najszybszą ze względu na napęd, bowiem posiada tylko napęd na tył, co przekłada się na sprint do setki w czasie 4,3 sekundy. W aucie, które waży 2250 kg, robi wrażenie, jednak nie tak jak nieco słabsze S63 AMG, które katapultuje się do pierwszej setki w czasie 3,5 sekundy. To już jest liga super aut sportowych, a przecież mówimy o ponad 5-metrowej limuzynie ważącej ponad 2 tony. Niesamowite. Zresztą już testowany S560 jest niesamowicie szybki. Według producenta auto z napędem na 4 koła przyspiesza do pierwszej setki w czasie 4,6 sekundy, a według moich pomiarów robi to nawet o 1/10 szybciej, czyli w 4,5 sekundy. A dalej jest jeszcze lepiej, bo po kolejnych 10 sekundach mamy 200 km/h. Auto przyspiesza z taką łatwością i takim spokojem, że ciężko to sobie wyobrazić. Do uszu nie dociera nam praktycznie nic, jedynie ledwo słyszalny pomruk V8 pod maską. Zresztą na zewnątrz również auto jest dość ciche, no w końcu mówimy o dostojnej, wielkiej limuzynie. Wracając jeszcze do V8, to po liftingu Mercedes S500 po raz pierwszy w historii nie będzie mieć V8 pod maską, a rzędową szóstkę o pojemności 3 litrów i mocy 435 koni. Dodatkowo wspomaganą małymi elektrycznymi silnikami dającymi 22 konie ekstra. Do jazdy S560 jeszcze wrócę. Skupmy się teraz na wnętrzu S-ki, zaczynając od bagażnika. Ten ma pojemność 530 litrów i ta wartość jest taka sama zarówno dla przedłużonej odmiany, jak testowana, jak i standardowej. Pod podłogą mamy dodatkowe miejsce na bagaże, a po obu stronach mniejsze przegródki na drobiazgi. W bagażniku znalazło się jeszcze miejsce na gniazdo ładowarki. Trochę dziwi, że w tak luksusowym aucie góra bagażnika nie jest obita, tylko pozostawiona goła blacha. Kufer jest oczywiście elektrycznie otwierany i zamykany. Z przodu miejsca jest mnóstwo, ale w tak dużym aucie to raczej naturalne. Wszystko jest sterowane elektrycznie, a fotel ma funkcję podgrzewania, wentylowania oraz masażu. Wszystkie drzwi są dociągane elektrycznie. Jak już wspominałem, testowany egzemplarz to wersja L, Long, czyli przedłużona, więc na brak miejsca z tyłu nie można narzekać. Co ciekawe, z tyłu w podstawie mamy 3 miejsca, a nie 2 oddzielne. Z jednej strony zawsze awaryjnie można kogoś przewieźć na środkowym miejscu, choć z drugiej strony jest tam tak niewygodnie, że nie polecamy. Lewy fotel jest sterowany elektrycznie i możemy sterować kątem oparcia. Prawdziwe królestwo jest jednak po prawej stronie, gdzie regulujemy oparciem, siedziskiem oraz fotelem przed nami. Niestety, żeby rozłożyć w pełni fotel, należy trzymać przycisk non-stop włączony, a to trwa niemal 30 sekund.
Zdecydowanie za długo, aż może nam palec ścierpnąć. Jednak jak już dotrwamy do tego momentu i wysunie nam się podnóżek, to czujemy się jak król. Jazda w ten sposób to czysta przyjemność i rozkosz. Warto zwrócić uwagę na te niesamowicie wygodne poduszki nałożone na zagłówki. Z tyłu, za pomocą pilota, możemy włączyć przeglądarkę internetową, telewizję albo dodatkowo uruchomić masaż. I to jeden z lepszych masaży, jakie są montowane w samochodzie. Jeśli nie podoba nam się podświetlenie, to również z tyłu możemy je zmienić wedle naszych upodobań. Do wyboru są tylko 64 kolory. Oczywiście, tylna kanapa jest podgrzewana, wentylowana oraz z tyłu mamy 2 strefy klimatyzacji i dodatkowe gniazda pod ładowarki. Po zajęciu miejsca za kierownicą czujemy, dlaczego S-klasa jest tak drogim samochodem. I jakość materiałów i spasowanie robi niesamowite wrażenie. Testowany egzemplarz miał obitą skórą nawet deskę rozdzielczą w pięknym czekoladowym kolorze, która świetnie współgra z drewnem. Auto oferuje kilka małych wysuwanych schowków zlokalizowanych na środku deski rozdzielczej. Choć mi osobiście najbardziej spodobał się ten w podłokietniku z ciekawym mechanizmem otwierania. Otóż możemy otworzyć ten schowek zarówno w prawo, jak i w lewą stronę. W środku znajdziemy 2 gniazda USB, czytnik kart pamięci oraz ładowarkę indukcyjną. Schowek przed pasażerem jest dość mały i zmieści jedynie dokumenty lub rękawiczki. W opcji znajdować się tam będzie flakonik z perfumami, które są rozpylane w kabinie. Poliftowa S-klasa, podobnie jak poprzednik, posiada 2 ekrany, które jednak tym razem schowano za pojedynczą taflą szkła, przez co wygląda, jakby to był jeden wielki ekran. Zegary posiadają kilka różnych motywów oraz dość spore możliwości aranżacji danych. Poza tym nowością jest sterowanie z kierownicy za pomocą małych touchpadów. Ten po lewej stronie służy do lewej części ekranu, czyli do komputera pokładowego, natomiast prawy touchpad do prawej części monitora, gdzie obsługujemy multimediami i pozostałymi ustawieniami auta. Co ciekawe, auto można również obsługiwać za pomocą przycisków oraz pokrętła umiejscowionego na tunelu środkowym. Istnieje jeszcze trzecia możliwość obsługi za pomocą touchpada zamontowanego powyżej wcześniej wspomnianego pokrętła. Nieco to skomplikowane, ale Mercedes rzeczywiście posiada aż 3 różne rozwiązania na obsługę tego samego. Szczerze, to żadne z nich nie jest idealne, a najbliżej jest pokrętło z przyciskami, czyli coś a la iDrive znane z BMW. Mercedes już dawno zrezygnował w swoich modelach z drążka zmiany biegów od automatycznej skrzyni na tunelu środkowym i przeniósł ją za prawą stronę kierownicy. Świetna sprawa, bardzo wygodnie i szybko, gdzie zmieniamy kierunek jazdy praktycznie bez odrywania rąk od kierownicy. Auto oferuje system kamer 360 stopni, czyli 4 kamery ukryte po każdej ze stron auta, co pozwala na rzut samochodu z góry. Przy aucie, które ma niemal 5,3 metra długości, jest to bardzo przydatne. Mercedes świetnie poradził sobie z ciągle brudnymi kamerami i je po prostu schował. A zarówno z przodu, jak i z tyłu kamery wysuwają się, przez co podczas jazdy nie brudzą się. Jak już jesteśmy przy parkowaniu, to S-klasa oferuje parkowanie zdalne, to jest bez obecności kierowcy w środku. Jedyne czego potrzebujemy to smartfon oraz aplikacja. Następnie należy połączyć się z autem i po chwili możemy sterować samochodem. Sama aplikacja niestety często długo łączy się z autem lub zrywa połączenie, więc jest to raczej forma ciekawostki, a nie użyteczna funkcja. W zasadzie to jej głównym zadaniem jest wyjechanie lub wjechanie w wąskie miejsce, z którego ciężko by nam było wysiąść. Fajne, ale raczej bezużyteczne. Tak jak wspominałem wcześniej, pod maską znajduje się podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4 litrów, który generuje 469 koni. To jest coś niesamowitego, z jaką łatwością auto przyspiesza. Po prostu poezja. Do tego mamy niesamowicie wyciszoną kabinę, przez co jesteśmy całkowicie odizolowani od świata. Nic, tylko włączyć ulubioną muzykę i delektować się podróżą. W kwestii spalania w mieście, no cóż, komputer pokazuje więcej niż 20 litrów, więc zazwyczaj wykres wygląda następująco. Ciągłe 20 litrów. Jednak przy spokojnym operowaniu gazem w mieście da się zejść do 14, 15 litrów. Na trasie, jadąc ze stałą prędkością 140 km na godzinę, komputer pokładowy pokazuje pomiędzy 10 a 10,5 litrów. Jak na 469 koni, to przyzwoite spalanie. Zresztą przy aucie za ponad 500 000 to chyba nie jest problem. To, co wyróżnia Mercedesa klasy S od BMW Serii 7 czy Audi A8, to niesamowity komfort podróżowania. Oczywiście, wszystkie te limuzyny są komfortowe, jednak to klasa S wiedzie prym. Niestety, coś za coś, bowiem Mercedes nie prowadzi się tak pewnie jak konkurencja i nieco buja na wybojach. Na szczęście, względem przedliftowej odmiany, S-klasa teraz dużo mniej się przychyla, a to już jest bardzo dobry postęp. Opcji, auto może też posiadać pneumatykę, którą możemy regulować, podnosić auto lub opuszczać.
Samochód posiada też 3 tryby jazdy: Sport, Komfort i Eco, gdzie każdy z nich dostosowuje auto do naszych potrzeb. Oczywiście domyślnym ustawieniem i moim zdaniem najlepszym dla tego auta jest Komfort. Fantastycznym bajerem, który działa oszałamiająco dobrze, jest noktowizor z funkcją wykrywania i ostrzegania o pieszych. Działa to tak dobrze, że auto dużo szybciej niż my wykrywa pieszego. Testowałem to cały czas i często S-klasa mnie zadziwiała, bo ja nie potrafiłem dostrzec pieszego, a już miałem komunikat na wyświetlaczu, że zbliżam się do jakiegoś. Magia. Zresztą nowa S-klasa jest nafaszerowana mnóstwem asystentów jazdy, dzięki czemu auto jest częściowo autonomiczne. Samo trzyma pas ruchu, samo potrafi zmienić pas ruchu, samo potrafi zredukować prędkość, ponieważ my zbliżamy się do zakrętu lub ograniczenia, czy samodzielnie potrafi wyhamować lub przyspieszać. Nieźle. To wszystko oczywiście kosztuje. I tak najtańsza klasa S z krótkim rozstawem osi kosztuje minimum 405 500 zł za wersję S350D, czyli 3-litrowy turbodiesel o mocy 286 koni. Dopłata do odmiany Long, czyli przedłużonej, to 30 500 zł, czyli auto kosztuje minimum 436 000 zł. Odmiana S560 Formatic L, czyli taką jak jeździmy, kosztuje minimum 553 000 zł. Ten egzemplarz był jednak droższy, o 228 000 zł i jego cena to 781 000 zł. A to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Testowana S-klasa nie miała oddzielnych foteli z tyłu, szklanego dachu, najwyższego audio, czy lodówki i tunera TV oraz kilku innych dodatków. A to wywindowałoby cenę jeszcze spokojnie o 100 000 zł. Zresztą samo dodatkowe audio Burmester kosztuje 29 921 zł. Mercedes klasy S, a dokładnie S560 Formatic Long, to fantastyczne auto, które jest pokazem możliwości firmy. Ogromna limuzyna z fenomenalnymi osiągami, niesamowitym komfortem i cudowną jakością materiałów. Jeśli jesteście miłośnikami komfortu podczas podróżowania, to w nowej, odświeżonej klasie S znajdziecie go mnóstwo. Jedyny warunek to naprawdę gruby portfel.